Czołgiem! Witam Was z powrotem w mojej modelarni. W tym odcinku będziemy kontynuować pracę nad czołgiem M41 Walker Bulldog. Pokażę Wam, jak przy pomocy farb olejnych wykonać rendering koloru bazowego. A więc zaczynamy! Ciąg dalszy prac nad M41 Walker Bulldog zacznę niemal w tym samym miejscu, gdzie skończyłem w poprzednim odcinku. Jedyną różnicą jest pokrycie modelu warstwą lakieru bezbarwnego. W tym przypadku użyłem Tamiya-owskiego X22 Clear. To bardzo dobra i niezwykle odporna farba, którą stosuję przed przystąpieniem do olejnej części prac. Od kilku lat w swoich pracach używam doskonałych farb olejnych z firmy 502 Abteilung. Warto przygotować sobie te farby poprzez wyciśnięcie niewielkiej ilości na kartonik. Dzięki temu papier wchłonie część oleju, dzięki czemu farby będą zdecydowanie szybciej schły na gotowej już powierzchni pojazdu. Rendering farbami olejnymi rozpocznę od klasycznej, bardzo popularnej techniki tzw. biedronki, czyli nakładaniu niewielkich kropek poszczególnych kolorów na model. Te kropki naprawdę muszą być niewielkie, żeby żaden kolor nie miał wyraźnej przewagi nad pozostałymi. Celem tego zabiegu jest urozmaicenie powierzchni modelu poprzez imitację różnego rodzaju spłowień, przebarwień, a nawet delikatnych zacieków. Pamiętajmy, żeby podzielić sobie model na sekcje, nad którymi będziemy pracować. Czyli mimo iż farby olejne dają nam bardzo długi czas na ich obróbkę, to jednak dla wygody dużo lepiej jest pracować na małej powierzchni. Na przykład w moim przypadku pracuję jedynie na płytach czołowych czołgu. Gdy kropeczki farby olejnej są już nałożone, należy je rozetrzeć. Najlepiej do tego użyć płaskiego pędzla. Pędzelek zwilżamy i to jest ważna sprawa, żeby włosie pędzla nie było mokre, a jedynie zwilżone odorlestinerem lub terpentyną, w zależności co mamy na warsztacie. Jeśli pędzelek będzie zbyt mokry, to najzwyczajniej w świecie możemy po prostu zmyć całą biedronkę, którą nałożyliśmy, a zdecydowanie nie tego chcemy. Jak widać na filmie, ścieranie kropek wykonuję prowadząc pędzel wertykalnie w dół. To bardzo ważne, bo dzięki temu uzyskamy całkiem naturalne efekty. Po skończeniu ścierania biedronki możemy zostawić model na kilka chwil, aby farba nieco podeschła. Możemy także pomóc sobie suszarką do włosów. Uważajmy tylko, by zbyt nie podgrzać modelu, bo możemy spowodować uszkodzenia plastiku. Gdy powierzchnia przeschnie, możemy przystąpić do kolejnego etapu, a mianowicie wykonania rozjaśnień. Tu też funkcjonuje taki termin z angielskiego highlight i cieni, czyli na przykład mówią na to fake shadows. Na mojej kartonowej palecie pojawił się kolor olive green. Mieszam go na boku z odrobiną bieli, dzięki temu uzyskuję mocno jasno-zieloną mieszankę, która posłuży mi właśnie do stworzenia jasnych kontrastów na mojej miniaturze. Niewielkie ilości farby nanoszę na najbardziej wysunięte w kierunku obserwatora powierzchnie modelu, czyli górne krawędzie płyt pancerza, a następnie blenduję je pędzlem, także zwilżonym oczywiście w terpentynie, ale blenduję je w ten sposób, aby bardziej wklepywać je w powierzchnię niż je rozmywać. Dzięki temu uzyskuję bardzo fajne, ciekawe, jasne kontrasty.
W analogiczny sposób zrenderowałem resztę pojazdu. Nie pokazuję tego znów na filmie, gdyż proces był identyczny jak w przedniej części czołgu. Kolejnym krokiem jest wykonanie wspomnianych chwilę wcześniej fałszywych cieni. Do ich wykonania wystarczy ciemnobrązowa farba. Ja użyłem koloru sepia z palety 502 Uptailung. Bardzo lubię ten kolor, gdyż według mnie doskonale harmonizuje się z typowo amerykańskim Olive Drab. Ale oczywiście możemy użyć np. brązu Van Dyke'a czy jakiegokolwiek innego brązowego koloru olejnego, jaki mamy pod ręką. Cienie wykonujemy podobną metodą jak highlighty, z tym, że tutaj koncentrujemy się na wszelkich załomach kadłuba i dolnych częściach płyt. Dodatkowo możemy użyć odrobinę bardziej rozcieńczonej farby niż w przypadku rozjaśnień. Farba może się nieco rozpływać wokół detali, niczym łoż punktowy. Z tym, że w tym przypadku zależy mi, aby warstwa ta była nieco grubsza i podatniejsza na jej wklepywanie w model. Jak widzicie na filmie, cienie maluję wokół pierścienia wieży, wlewów paliwa, okolicach żaluzji przedziału silnikowego, a także przy klapach zasobników na błotnikach i ich rantach. Dzięki temu uzyskuję całkiem ciekawą głębię bryły miniatury. Całość znów wklepuję i rozmywam zwilżonym w rozcieńczalniku pędzelkiem, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku rozjaśnień. Gdy kadłub był gotowy, mogłem przejść do malowania wieży czołgu. Tu także nakładałem biedronkę z farb olejnych i o ile przy przedniej części i na bokach rozmywam je wertykalnie, tak jak w przypadku przodu kadłuba, tak na stropie wieży postępuję nieco inaczej. W przypadku, gdy pracujemy na powierzchniach poziomych, warto, aby spłowienia i zacieki nie miały konkretnego kierunku. Dlatego rozbywam je głównie ruchami kolistymi, a resztę wklepuję pędzlem. Dzięki temu na powierzchni powstają całkiem ciekawe i przypadkowe przebarwienia i spłowienia farby. Oczywiście w obu przypadkach używam płaskiego pędzla, gdyż jak już wspominałem, jest to najwygodniejsze narzędzie do tego typu prac malarskich.
Gdy gotowa biedronka nieco przeschnie, mogę znów przystąpić do highlightu, czyli akcentowania jasno-zieloną farbą niektórych elementów wieży. Farbę nakładam głównie na krawędzie płyt, włazów, osłony przyrządów obserwacyjnych i pokrywę wentylatora. Ponownie blenduję farbę, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu. I na koniec znów wracam do farbki sepia. Tak samo jak kadłub, tak i wieża potrzebuje nieco cienia. Dzięki temu, że Walker Bulldog ma całkiem ciekawą i szczegółową wieżę, mogę zastosować nieco więcej tej techniki niż na kadłubie. Miejsce wokół kopuły dowódcy aż prosi się o zaakcentowanie. Podobnie włazy i okolice mocowania karabinu maszynowego. Akcentuję też listwę, do której zamontowany jest prezentowy pokrowiec osłaniający jarzmo armaty. Niewielkie ilości ciemnobrązowej farby, nieco bardziej rozcieńczonej, nanoszę w żądane miejsca, a następnie blenduję je pędzlem. I znów można zauważyć, że dzięki temu zabiegowi bryła wieży nabrała nieco bardziej trójwymiarowego wyglądu. W modelarstwie takie efekty są bardzo pożądane, gdyż tak zrenderowany model będzie z pewnością bardziej atrakcyjny dla postronnego obserwatora. W ten sposób doszliśmy do końca tego odcinka. Zapraszam Was teraz na końcową prezentację dzisiejszych prac. Jak widzicie, bryła modelu nabrała jeszcze więcej życia. Tak przygotowany model warto jest odstawić na kilka lub kilkanaście godzin do pełnego wyschnięcia. Model jest gotów do kolejnych prac, które zaprezentuję następnym razem, a będą to obicia, kalkomanie i łoż punktowy. Czołgiem i do zobaczenia znowu na kanale Exito TV.